Więc to, czym my się tutaj zajmujemy, to jest chcemy przypomnieć sobie i odkryć naturalny sposób funkcjonowania poza umysłem. My zazwyczaj jesteśmy przyzwyczajeni do takiego funkcjonowania. Nawet nie wiemy, kiedy to się stało prawdopodobnie. Myślę, że rzadko kiedyś spotyka się kogoś, kto jest w stanie sobie przypomnieć, w którym momencie zaczął się utożsamiać swoim umysłem i w którym momencie zaczął nawigować rzeczywistość poprzez myślenie. W którym momencie weszliśmy w tą iluzję, że nasz świat jest pomalowany naszymi myślami wyłącznie. I zapomnieliśmy o takim bardzo swobodnym i podstawowym funkcjonowaniu samej obecności. Kiedy małe dzieci rodzą się na ten świat, one jeszcze nie mają całkowicie zinternalizowanego języka i nie mają tego myślenia nawet, nie myślą słowami. Jak małe dziecko się rodzi, ono po prostu jest ciekawością, jest otwartością i po prostu patrzy. Ono nie wie, kim jest, ono nie wie, co widzi, ono nie ma nadanych znaczeń, po prostu widzi, po prostu odbiera. I najprawdopodobniej ma też jakiś rodzaj ciekawości tym, co się pojawia. Natomiast nie ma tam jeszcze interpretacji, nie ma tam jeszcze wydzielenia siebie spośród wszystkiego, co jest widziane. Nie ma tam w ogóle takiej relacji, która zaczyna się pojawiać w nas kilka lat później, czyli relacja ja, to ciało konkretne, kontra rzeczy, które widzę, kontra obiekty, które oglądam. My w pewnym momencie w coś takiego wpadamy i większość ludzi tak naprawdę jest w stanie nawet kręcić się w ten sposób do końca życia, niemalże do śmierci. Cały czas w takim poczuciu, że są oddzieloną od całości osobą, że są oddzielonym od całości ciałem, które jest jakoś umieszczone być może w świecie. No różne wierzenia tutaj miewamy. Natomiast co jakiś czas spotykam ludzi, czy co jakiś czas ludzie zaczynają doświadczać dużego cierpienia, albo życie przynosi takie doświadczenia, które pokazują nam, że to poczucie oddzielenia jest iluzoryczne. Że nasze poczucie oddzielenia, to, że jesteśmy oddzieleni od całości, to, że jesteśmy wyłącznie tą strukturą osobową, że jesteśmy wyłącznie tym ciałem, to nie jest fakt. To jest coś, w co wierzymy, to jest coś, w co mamy bardzo silne przekonania. A nasze wszystkie zmysły, czucie, widzenie, wszystkie nasze zmysły tak naprawdę są w taki sposób złożone, że one potwierdzają nam jakby tą oddzielność naszego ja. Natomiast sam fakt, że te zmysły tak nam to tłumaczą, tutaj na tym odosobnieniu będziemy brali pod wątpliwość, będziemy przyglądać się, czy to jest fakt, czy tak nam się po prostu wydaje. Więc jest taki znany sposób funkcjonowania, który na pewno wszyscy bardzo dobrze umiemy wszyscy. Funkcjonowanie oparte na mnie i na moim życiu, na mojej historii, na moich dążeniach. Oparte tak naprawdę na oddzieleniu. Czyli nieustanny niemal dialog wewnętrzny, co tutaj się dzieje w ogóle dla mnie. Po co nawet przyjeżdżam na odosobnienie ja. Więc wszystko się sprowadza do tego ja. Wszystko się sprowadza do tego centrum, którym jest nasze ciało i nasz rys osobowy. Znacie to, prawda? I nawet kiedy się budzimy i przypominamy sobie o obecności, to nie jest tak, że ten rys osobowy nam się wyłącza, już w ogóle go nigdy nie będzie, że nie mamy takiego wewnętrznego swojego poczucia siebie. To nadal jest czasem mocniej, czasem jest to bardziej delikatne.
Natomiast wraz z tym, jak zaczynacie przyglądać się temu tematowi, przyjeżdża się na odosobnienia, zaczyna nam się taki jakby robić taki przewrót, czyli coś, co było na wierzchu, coś, co było naszym takim największym skarbem i naszym największym, no coś, czemu nadawaliśmy największe znaczenie, czyli ja. Ja i moje życie, ja i moja przyszłość, ja i moje ciało, ja i moja przeszłość, ja i cała moja historia. Coś, co grało pierwszoplanową rolę, zaczyna schodzić na dalszy plan. I to się zaczyna odbywać samo. To nie jest tak, że my siłą wyskakujemy z tego wierzenia ja, tylko to się zaczyna dziać samo wobec naszego przekierowania uwagi na to, że w istocie wszystkim przejawom oddzielonego ja coś w nas świadkuje. Innymi słowy, mamy samoświadomość myśli, mamy samoświadomość wszelkich odczuć, mamy samoświadomość emocji, mamy samoświadomość stanów, dźwięków, wszystkiego. Więc ten pierwszoplanowy, najważniejszy aktor zaczyna się trochę rozpuszczać i staje się albo drugoplanowym, albo trzecioplanowym, a w końcu w pewnym momencie nawet zaczynamy widzieć, że pojawia się i znika. Bywają momenty, kiedy go w ogóle nie ma. I wtedy mówicie mi, że doświadczacie największej ulgi, że jest wam najpiękniej, najlżej. Natomiast wtedy, kiedy ten aktor zaczyna znikać, czy znika nasze poczucie uczestniczenia w życiu? Czy znika nasze patrzenie? Czy znika obecność? Nie, po prostu jakiegoś rodzaju taki uścisk wewnętrzny, jakiegoś rodzaju taki supeł energetyczny, który się w nas dawno, dawno temu zawiązał, zaczyna się po prostu rozwiązywać i rozpuszczać. I to nie jest tak, że wskakujemy w jakiś niesamowity, mistyczny stan, który nazywamy oświeceniem czy czymkolwiek innym. Nie, to jest coś tak bardzo naturalnego, jak to, z czym rodzi się dziecko na świat. To też są takie momenty, w których zapominacie, kim jesteście. Zapominacie na chwilę o swojej historii, zapominacie o swoich prawach, zapominacie o swoich dążeniach. I w świecie umysłu zapomnieć o swoich dążeniach to tak trochę przegrać życie, prawda? W świecie umysłu to przegrać życie. Natomiast jak to jest w naszym wewnętrznym doświadczeniu? Czy wtedy też przegrywamy, czy tak naprawdę w istocie zaczynamy doświadczać większej lekkości i harmonii ze wszystkim, co jest? Więc to jest zazwyczaj, na odosobnieniach zazwyczaj to jest proces, jak ja już to obserwuję od 10 czy więcej lat. To jest zazwyczaj proces, że ta struktura myślowa, ta struktura osobowa zaczyna się po prostu wobec słyszenia tej wiadomości w kółko na nowo, zaczyna się rozpuszczać sama. U jednych to się dzieje bardziej tak, u innych to się dzieje tak spokojniej. To nie ma żadnego znaczenia, ale u wszystkich to się dzieje. Czyli na pierwszy plan, tak zwany pierwszy plan, zaczyna wchodzić obecność. Poczucie bycia tutaj. Nie jako ktoś, nie jako coś i nie jako specjalny wysiłek ku czemuś, tylko jako po prostu obecność. Ja tutaj będę używała równolegle wielu słów na wskazanie obecności. Dlatego mówię, wymieniam ich wiele, dlatego żebyście się nie przyczepili do jednego słowa, że to jest na pewno obecność albo że to jest na pewno świadomość. Nie, każdy z tych słów próbuje opisać jakiś aspekt tej oczywistości, na którą próbuje wskazać.
Więc to nie jest dokładnie to słowo, ale te słowa mogą nam przybliżyć to wewnętrzne poczucie czegoś, co i tak już jest. Więc teraz przytoczę kilka z tych słów. Mówię o tym stan naturalny. Czyli stan naturalny, czyli to coś, do czego przyszliśmy na świat, dlaczego dziecko na przykład przyszło na świat i miało otwarte oczy i po prostu patrzyło. To jest stan naturalny. Ono jeszcze nie wie, co widzi, tak jak już wcześniej wspomniałam. Nie wie, po co tu jest nawet. Więc jest jakiś naturalny stan przed tym wszystkim, czego się jeszcze dowiemy. Stan, zanim się czegoś nauczymy i zanim to zapomnimy. Stan naturalny, tak samo naturalny dla nas wszystkich, dla naszych ciał, tak samo naturalny dla przyrody, dla zwierząt, dla wszystkiego. Stan naturalny po prostu, w którym wszystko wzrasta, w którym wszystko pojawia się i znika. W którym w tej chwili funkcjonują nasze ciała, dzięki któremu nasze ciała mogą funkcjonować. Nie jakiś stan mistyczny, do którego po wielu latach praktyki dostąpimy kiedyś może. Nie, stan naturalny, czyli dostępny wszystkiemu. Dostępny w tej chwili. Naturalny w odróżnieniu od tego, co jest później wtórne, czyli oparte wyłącznie na tym, co usłyszeliśmy, na tym, czego się dowiedzieliśmy, na tym, co nasz mózg później sam zinterpretował, na podstawie słów, których się wcześniej nauczył. I to jest stan dualny, zinterpretowany. To jest stan, w którego poza tobą nie potwierdzi nikt w 100%. Bo twoich myśli nikt nie ma identycznych. Więc to jest dualizm, czyli my zapominamy o tym stanie naturalnym, zapominamy o tej podstawowej obecności, która jeszcze nic nie musiała wiedzieć, nie musiała zdobyć wiedzy, nie musiała dowiedzieć się, kim jest nawet, czyli jest jeszcze wcześniej. I na ten stan naturalny nakłada się nasze dualne myślenie. To dualne myślenie oparte jest na koncepcie, w który uwierzyliśmy w okolicy mniej więcej 2 roku życia, że jesteśmy, usłyszeliśmy to najprawdopodobniej najpierw od swoich rodziców, że jesteśmy tym konkretnym imieniem, tym konkretnym ciałem. W związku z czym, jak duży, dorosły człowiek mówi do nas, jesteś Patrycja na przykład, to ja nie mam żadnych narzędzi do tego, żeby w to nie uwierzyć. Kiedy zaczynają zmysły mi mówić, że moje czucie wydaje się, że się ogranicza wyłącznie do mojego ciała, to nie mam żadnych narzędzi do tego, żeby sprawdzić, czy to jest na pewno prawda. Więc dostajemy wiele informacji ze świata i zaczynamy wchodzić w ten świat dualny. I zaczynamy się też nim fascynować, zaczynamy się nim bawić, a później zaczynamy go cierpieć. O tym stanie naturalnym czasem mówię świadomość. To nie do końca jest świadomość. Natomiast ten nasz stan naturalny ma taką umiejętność widzenia, uświadamiania sobie. Natomiast stan naturalny czy świadomość nie musi tego sobie uświadamiać, ani nie ma żadnego impulsu do uświadamiania sobie czegokolwiek. Po prostu sobie uświadamia tak czy inaczej, chce czy nie. Więc jest aspekt tego stanu naturalnego, który jest świadom po prostu. Natomiast bardzo często tutaj popełniamy błąd polegający na tym, że zaczynamy to widzieć w taki sposób, że ta świadomość
Ta naturalna świadomość, ten naturalny stan musi coś widzieć. Że ona musi coś widzieć. Że ona musi czegoś doświadczać. I wtedy zazwyczaj podążać za tym zaczyna jakaś warstwa naszego umysłu, który patrząc pewnych rzeczy nie chce, a pewne rzeczy chce. I my w pewnym momencie już kompletnie zaczynamy się gubić tutaj. Więc ten stan naturalny ma aspekt samouświadamiania sobie rzeczy tak czy inaczej. Ja szczególnie dodaję te dwa słowa, że to się dzieje tak czy inaczej. Bez naszej specjalnej woli ku temu, żeby sobie uświadomić cokolwiek. Bo stan naturalny jest na tyle spokojny i na tyle ugruntowany, że nie potrzebuje uświadamiać sobie niczego. Natomiast co chce sobie coś uświadomić? Jaki aspekt nas chce albo wydaje mu się, że musi sobie coś uświadomić? Musi coś dostrzec albo gdzieś dojść. No to jest aspekt umysłu po prostu. Czasem o tym stanie naturalnym mówię przestrzeń. Ale znowu tu nie chodzi o przestrzeń, bo przestrzeń też w tej chwili mogłaby być dla nas zjawiskiem. Nie chodzi mi dosłownie o przestrzeń, tylko chodzi mi o taki aspekt równy ze świadomością. Bo w przestrzeni, tak jak teraz, zobaczycie sobie, że jest przestrzeń tutaj, prawda? Jest przestrzeń i w tej przestrzeni wyodrębniają się rzeczy. Wyodrębniamy się my, wyodrębniają się nasze ciała, wyodrębniają się nasze myśli, wyodrębniają się odczucia. Więc to jest tak jakby aspekt przestrzeni, że w przestrzeni mogą się wydobywać rzeczy, bo bez niej nie wiem skąd by mogły się pojawić w ogóle albo nie. I podobnie ze stanem naturalnym. Stan naturalny ma ten aspekt przestrzeni. Czasem mówię o tym, używając słowa obecność. I znowu, jeśli podążę za umysłem, to umysł zrobi z tego jakąś obecność. Nie wiem, dużą obecność, specjalną obecność, świadkującą obecność. Zrobi z tego jakąś obecność. Ale mi nie chodzi o żadną specjalną obecność. Nie chodzi mi o coś, do czego w tej chwili musicie gdzieś dojść. Obecność, która po prostu jest tylko obecna. I jeszcze obecność dla wszystkiego, co się w niej kiedykolwiek pojawi i zniknie. W tej chwili w obecności dziejemy się my. W tej chwili w obecności dzieją się dźwięki. Dzieje się mówienie. Dzieje się słyszenie. I sprawdźcie, czy bez obecności, czy bez tych wszystkich słów, o których powiedziałam, my moglibyśmy w tej chwili mieć poczucie patrzenia na to, co się dzieje. Czy to w ogóle byłoby możliwe? Czasem zamieniam to ze słowem ekran. Bo my na przykład, nie wiem, jedziemy sobie samochodem, patrzymy przed siebie, czy patrzymy przez szybę w bok, czy do przodu. I cały czas pojawiają nam się rzeczy, przypływają cały czas najróżniejsze krajobrazy, najróżniejsze doświadczenia. Tak? Wyobraźcie sobie, że jedziemy w tej chwili, nie wiem, autobusem. Wszyscy. I patrzymy cały czas zmieniające się krajobrazy. Natomiast sam krajobraz i to, co my zobaczymy, to, co przez nas przepłynie, to nie jest jedyna rzecz, która ma miejsce. Bo te zmieniające się krajobrazy, te zmieniające się doświadczenia nie byłyby możliwe bez patrzenia, bez obecności, bez ekranu.
Teraz na przykład patrzymy sobie na ten film, siedzimy sobie na satsangu i czy mógłby on być grany, gdyby nie było ekranu, na którym się dzieje? Czy mógłbyś doświadczać czegokolwiek? Czy mógłbyś mieć swoje przemyślenia w tej chwili? Jakiekolwiek odczucia? Gdybyś nie miał wrośniętego w siebie od zawsze, na zawsze aspektu ekranu. Więc oprócz tego, co my widzimy i co się cały czas zmienia, to cały czas migocze, cały czas wibruje, pojawia się i znika, jak jedziemy sobie tym autobusem, jest jakaś stałość w nas. Stałość patrzenia. Stałość obecności. Stałość ekranu. Ale znowu, czy ten ekran jest zamrożony? Nie. Nie jest zamrożony, ale przepłynęło przez niego wszystko i przepływać będzie przez niego absolutnie wszystko. I do jakiegoś momentu wszystko to, co teraz powiedziałam, może brzmieć jako okej, no spoko, dosyć ciekawa historia, ciekawa koncepcja. Nitya, spoko. Nawet w sumie można ją kupić albo nie, nieistotne. Tyle, że to w ogóle nie jest koncepcja. Tyle, że to w ogóle nie jest przenośnia. Tyle, że to w ogóle nie jest teoria. To nie jest coś do myślenia o, ale coś do myślenia z. My możemy sobie myśleć w tej chwili o ekranie, o świadomości, obecności, przestrzeni, o tych wszelkich słowach, które wypowiedziałam. I możecie pójść za moimi słowami, tak? Będziemy sobie chodzić za tymi słowami. I coś w nas podąża za tymi słowami też. I coś z nas rozumie te słowa też. Ale w czasie, kiedy to podążanie za słowami się odbywa, jesteś ekranem, bo to się dzieje w tobie. I nie tylko w tej chwili, w czasie tego spotkania, ale zawsze tak było. Zawsze tak było. Więc w moim doświadczeniu to było tak, że kiedy zobaczyłam, że jakaś część mnie po prostu patrzy i patrzy na rzeczy, które pojawiają się i znikają, że patrzy na coś, co po prostu nie zostaje na długo. Patrzy zawsze na coś, co wcześniej czy później zmienia się, odchodzi w coś nowego albo znika po prostu i pojawia się nowe. Nie wiem dlaczego. Dosłownie w moim doświadczeniu to było tak, że jak sobie to uświadomiłam, spontanicznie, nikt mi o tym nie mówił, to przyszło spontanicznie pewnej nocy, nie mogłam wziąć już więcej za siebie tych rzeczy, które pojawiają się i znikają. Nie mogłam już wziąć fundamentalnie za siebie tego oddzielonego ciała, całej jego historii, wszystkich jego odczuć. Po prostu nie mogłam wziąć tego za siebie. Dlatego, że po prostu na moich oczach, na oczach samego patrzenia, samego bycia, ten świat po prostu się rozsypał na kawałki. Dlatego, że on znikał. Dlatego, że on znika. A coś widzi, coś jest. Coś uświadomiło sobie zniknięcie. Odejście, przybycie, odejście, przybycie. I nie tylko jednej nocy, jednego wieczoru. Ale od tamtego momentu zobaczyłam, że tak było wcześniej zawsze
I tak będzie zawsze. Więc nie musiałam się przekonywać do tego, że nie musiałam siedzieć i mantrować: nie jesteś ciałem, nie jesteś ciałem, nie jesteś ciałem, nie jesteś ciałem. No nie ma tutaj co nawet się przekonywać. Po prostu nie jesteś wyłącznie ciałem i koniec. I to jest ciekawe, że kiedy to samo uświadamianie sobie się odbywa, to wcale nie musi być dla was w tej chwili tak, że nagle uświadamiacie sobie, że jest ekran, że jest coś, w czym to wszystko się dzieje i nagle w jakiś spektakularny sposób umysł puszcza, staje się niesamowicie lekko, życie diametralnie się zmienia. Nie wiem, jakie jeszcze pomysły przychodzą do głowy, ale że musi się coś specjalnego stać. Nie, możecie nawet sobie ten ekran uświadamiać teraz, a mieć wewnętrzny, całkiem średni stan. Możecie mieć wewnętrzny stan takiego nawet trochę pomieszania. Dlaczego? Ten stan dzieje się na ekranie. Pytanie, czy skoncentrujesz się wyłącznie na nim? Czy jesteś w stanie na moment oderwać się teraz od tego? I zobaczyć, że to jest po prostu jeden z kolorów tego obrazu na moment. Dosłownie. Pomalowany teraz na czerwono. Za jakiś czas zmieni się w inny odcień. Więc to jest tak, że my z takiej perspektywy dosłownie, wąskiej perspektywy, która przynależy wyłącznie do percepcji pojedynczej osoby, która jest kompletnie uwarunkowana z tej percepcji i z tej fiksacji tak naprawdę, bo to jest fiksacja, która się na nas nakładała przez wiele, wiele lat. Z tej fiksacji otwieramy się po prostu na stan naturalny. I zobaczcie, co się zaczyna dziać, kiedy wewnątrz, jak zaczynacie to odczuwać, co się dzieje w energii, co się dzieje w was, kiedy ta perspektywa taka wąska, przypisana wyłącznie do twojej historii, zaczyna cię opuszczać. Bo wiecie, to też nie jest tak, że mi zależy na tym, słuchajcie, tutaj jest nasza zidentyfikowana rzeczywistość i ja namawiam was do tego, słuchajcie, chodźcie na drugą stronę. Tu jest właśnie nasze zidentyfikowane życie, wiara w ciało wyłącznie, a ja mówię wam, to jest lepsza rzeczywistość, tu jest fajnie i chodźcie teraz tutaj wszyscy ze mną. Ja was przekonam do tego, że nie jesteście ciałami, że zależy mi na tym, żeby was przekonać, że nie jesteście ciałami i tą rzeczywistość mamy opuścić, bo ona jest niedobra i mamy wejść do tej w niebo wstąpionej rzeczywistości, bo ona jest dobra, a ja mam tyle siły, tak mocno za tym stoję, że was do tego przekonam. Tego typu zamiana kompletnie nie ma sensu. Istotne jest, jak ty sam będziesz eksperymentować z tymi słowami, będziesz eksperymentować z tym przekazem i będziesz w swojej przestrzeni widzieć, jak jedno ma się do drugiego i czy to jest abstrakcja, czy to jest coś, co sobie wyobrażasz, czy też w jakimś stopniu dotyczy to twojej percepcji, albo ona jest szeroka, naturalna, niczyja,
albo jest troszeczkę zawężona i to też nie jest niczyja wina, jeśli ona się zawęża. Ona się nam wszystkim zawęża. Natomiast akurat tak się złożyło, że przyjechaliście na odosobnienie, gdzie tutaj będziemy eksplorować tą szeroką perspektywę cały czas. Bo chciałabym, abyście wszyscy dostrzegli, do czego macie dostęp, do jakiej ulgi macie dostęp, do jakiego szczęścia macie dostęp, do jakiego spokoju macie dostęp. Więc dlatego na tych medytacjach i na odosobnieniach cały czas próbuję nas jednak mobilizować do tego, żeby to było sprawdzanie jednak, a nie tylko podążanie za słowem. Bo wiecie, powiedzmy, że zaczynamy naszą eksplorację tutaj. Ja was prowadzę, tutaj opowiadam o polu, o świadomości, o tym, o tamtym, o niedualności i tak dalej. I nagle jesteśmy, koniec odosobnienia, niedziela, tutaj dochodzimy. Dochodzimy do tej obecności i w niedzielę wszyscy ją zauważają. I w niedzielę wszyscy ją mają i hurra, wszyscy się cieszą, że jest, tak? Nie. W czasie tej całej drogi, w czasie tych wszystkich opowieści, medytacji, wszystkich spotkań, które tutaj będą, cały czas wskazuje na tą obecność, która jest już w tej chwili. Natomiast w którym momencie to jakoś najbardziej do nas dotrze, albo w którym momencie organizm będzie gotowy, żeby to rzeczywiście usłyszeć, to tego nikt nie wie.